Słuchajcie, a teraz wracam do Was, mała dogrywka, żeby Wam pokazać, jak wyglądają w środku. Wyszło ich 7. Pokażę Wam, jak wyglądają w środku, dlatego że już na tyle przystygły, że mogę Wam je po prostu przekroić i pokazać, jak wygląda w środku. Bo tak to one były po prostu za gorące, żeby Wam pokazać. O, proszę. Wyostrzyło, wyostrzyło. Bardzo ładnie wyglądają, żółciutkie, fajne. I pyszne. Patrzcie, bardzo fajne wyszły. Także polecam na obiadek. Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, przez to, że są takie upały, więc dzisiaj na obiad nie będzie mięska, tylko będzie jakaś suróweczka, którą zrobię. I do tego, słuchajcie, będą kotlety z jajek. Ja mam tutaj 6 jajek już ugotowanych na twardo. Będziemy potrzebować jedną małą cebulkę albo pół dużej, troszkę szczypiorku, koperek albo natkę pietruszki, ja mam natkę pietruszki, 80-100 g sera feta albo coś podobnego do fety, ja mam z takiego tygodnia jakiegoś greckiego, został mi kawałek fety. Słuchajcie, do tego dobra bułka tarta, o, ja mam z piekarni, bardzo dobra, zresztą widać nawet jaka jaśniutka. Tak, do tego pieprz, soli raczej tu już nie będziemy dawać, ponieważ feta jest bardzo słona, już ją próbowałam i wiem, że jest słona. I do tego troszkę masła klarowanego. I od czego zaczynamy? Słuchajcie, zaczynamy przede wszystkim od tego, że... i jedno jajko surowe, patrzcie, tu leża ja. Zaczynamy od tego, że na masełku, nie dużo masełka dam, o tak łyżkę, taką płaską, więcej nie trzeba. Zeszklę sobie pokrojoną, zapalam gaz, tak drobniutko, ale naprawdę drobniutko pokrójcie cebulę. Cebulka pokrojona naprawdę w drobniutką taką kostkę, no i daję ją do przesmażenia na oleju, do takiego zeszklenia się. Ja zawsze do kotletów tych podsmażam cebulkę, nie daję surowej, dlatego że kotlety piecze się bardzo króciutko, po 2-3 minutki z każdej strony i zawsze, bo ta cebula, jeżeli dam surową, to ona tak jakby, no nie była upieczona i zamiast z jajkami po prostu mi tak za bardzo zalatuje cebulą. Więc ja zawsze robię w ten sposób, ale jeżeli ktoś daje surową cebulę, to i tak lubi, to proszę bardzo. Za ten czas, co mi się, słuchajcie, cebula będzie szklić, ja obieram 6 jajek. Jajka obrane, cebulka się zeszkliła na malutkim ogniu, także zostawiam ją akurat zanim zetrę jajka żeby nam po prostu przystygło, żebyśmy się nie poparzyli. A jajka ja będę ścierać na tarce o dużych oczkach, także ścieram wszystkie jajka. Jajka starłam i słuchajcie, teraz ścieram, tak jak mówię, od 80 tam do 100 gramów sera feta. Jeżeli nie będziecie mogli go zetrzeć, bo są teraz różne rodzaje a la feta, te serki, to po prostu paluszkami po prostu rozdrobnić, czy widelcem na jak najmniejsze kawałeczki. Mój akurat jest taki, że bardzo fajnie, patrzcie jak się fajnie ściera, prawie jak żółty ser. Także to mi w ogóle bardzo smakują jajka z fetą. Ten smak dla mnie jest no po prostu bardzo, no bardzo lubię po prostu. Dla mnie to jest właśnie ten smak. Dobra. Tak, słuchajcie, i teraz tak. Wezmę i szczypiorek pokroję drobniutko i tą pietruszeczkę. Mam troszkę pietruszki, ale nie dałabym więcej. Po prostu uważam, że tych kilka listków wystarczy i tego szczypiorku też do środka wystarczy. Także potnę i zaraz wracam. Pietruszkę i szczypiorek posiekałam. Wrzucimy do naszej miski.
Tak drobniutko posiekajcie. Jak tam Wam się uda, jak najdrobniej. Tak. Do tego już jest troszkę przestudzona, już się nie oparzy cebulka nasza. Tak. Odstawiam. Do tego wbiję jedno jajko. O. Tak. Słuchajcie, dam pieprzu. Mówię, soli nie będę dawać, bo dałam tu fetę. Feta była dość słona, więc nie chcę po prostu placuszków przesolić. Tak. I łyżkę taką czubatą, zaraz zobaczymy na konsystencję, ale dam na razie łyżkę czubatą bułki tartej. O. Na razie wymieszam to. Zobaczymy. Powiem Wam, że dam jeszcze jedno jajko, bo coś te jajko było takie malutkie, suche jest okropnie. Więc dobiję jeszcze jedno. Także damy 2 jajka. O, teraz będzie lepiej. Zaraz Wam pokażę właśnie, jaka powinna być konsystencja. Ja jajka gotowałam wczoraj, więc one też, o, teraz będzie dobrze. Także 2 jajka, o, żeby one się nam formowały. Wtedy było za suche i na pewno byśmy nie uformowali kotleciku. Słuchajcie, ja teraz jeszcze tą maszę porządnie wymieszam i zostawię ją na 20 minut w lodówce. Tak 15-20 minut. Ja po prostu przez ten czas, co postoi ta masa, ja sobie odkurzę mieszkanie i jak odkurzę, to po prostu wrócę i będziemy, ona nam troszkę tak, będzie się po prostu nam się lepiej formowało te kotleciki. Także ja zostawiam do lodówki, biorę się za odkurzenie i zaraz do Was wrócę. I słuchajcie, ja już ogarnęłam, poodkurzyłam sobie. Masa, zobaczcie jak fajnie zrobiła się taka klejąca, jak postała w lodówce. I dałam tak, tu dałam taką jedną czubatą łyżkę masła klarowanego. I już sobie gaz zapalę, słuchajcie, na nieduży płomień. I dodam troszeczkę oleju. Że będę miała taki mieszany, masło klarowane z olejem. O. Masło zaraz się opuści. I słuchajcie, dobra bułka tarta, zawsze powtarzam. Stali widzowie moi wiedzą, jeżeli będziecie mieli złą bułkę tartą, niedobrą kupioną, to znaczy, że ktoś Was oszukał. Dlatego na kotletach często jest tak, że są takie kropki spalone, a resztę się nie pali, dlatego że jest tutaj wtedy bułka słodka, zmielona. Albo chleb po prostu. Bułka musi być ładna, żółciutka, to znaczy, że tu jest wtedy sama bułka, znaczy ciasto pszenne i niesłodzone, po prostu bułki wrocławskie, albo jak to się kiedyś nazywało, wrocławskie albo poznańskie. A jak chcą Was oszukać i dadzą Wam tu bułkę słodką i okazuje się, że panierka Wam się pali. No i zaczynamy. Ja sobie troszkę ręce zwilżę wodą. Słuchajcie. Zamieszam zaraz, żeby mi się jeszcze zamieszało. O, wymieszał ten tłuszcz razem. Dobra, wszystko jest w porządku. I słuchajcie, kleimy placuszki. Jakie chcecie, okrągłe, czy takie bardziej spłaszczone, naprawdę to już wszystko zależy od Was. Ja tak myślę, że ja może zrobię sobie okrągłe.
takie o, takie nieduże, spłaszczone i panieruję w bułce tartej. O, jeden, dobra. Także my dzisiaj właśnie w takie upały, gdzie za oknem mam 45 stopni, w słońcu oczywiście, a że wszystkie okna mam od zachodu, to dzisiaj po prostu będziemy jeść takie kotleciki. Do tego już sobie nastawiłam tu obok ziemniaczki młode, słuchajcie, i do tego będzie surówka taka z sałaty lodowej. No i zaczynamy smażyć, słuchajcie. O. Z każdej strony po 2-3 minutki. Na niedużym ogniu. Teraz zobaczymy, ile z tej porcji wyjdzie kotletów, to Wam od razu powiem. O. Myślę, że chyba z 7 wyjdzie. No i te 2 usmażę później. Możemy, słuchajcie, tego pierwszego, co żeśmy położyli, możemy już przewracać. O. No, kotleciki już przewróciłam i na małym ogniu też tak ze 3 minutki do takiego właśnie zarumienienia i można wyciągać. Na papier oczywiście. Na talerzyku jest papier do odsączenia z nadmiaru tłuszczu. I będziemy zaraz zajadać. I te pierwsze, słuchajcie, które już wkładałam, to ja już będę wyciągać. No, daj się wyciągnąć, nie spadaj mi. O, bo pod spodem już patrzyłam, to już jest dobry. O, po prostu sprawdzajmy. O, ten też już. Ten też. Bardzo fajny. O. Ten był ostatni kładziony, więc on jeszcze chwilkę potrzebuje. No i wyciągam ostatniego, słuchajcie. O, ja już resztę dosmażę sobie już poza kamerą. Teraz chciałabym Wam je pokazać. Słuchajcie. O, przybliżyć. Piękne. O, kotleciki jajeczne. Także jak się filmik podobał, to poproszę o łapkę w górę, słuchajcie, i widzimy się na następnym filmikach. Także do zobaczenia, pa pa!